Cześć wszystkim, nazywam się Grzegorz i od 2005 roku prowadzę firmę zajmującą się sprzętem Apple. Głównie Maci, ale również sprzęty z iOS, iPad i wszystko co ma na sobie logo Apple. A w dzisiejszym filmiku chcę zająć się skrótami systemu macOS. Chodzi o klawiaturę i to jest filmik głównie przeznaczony dla osób przechodzących z Windowsa i chcę oszczędzić Wam frustracji związanych z pewnymi nawykami i pokazać analogię między Maciem a Windowsem. Większość opcji jest ta sama, tylko używamy troszeczkę innych skrótów klawiaturowych, a jeżeli coś jest typowe tylko dla Maca, to też to podkreślę i pokażę. Zaczynajmy więc. Pierwszym skrótem, którego się nauczymy, to jest tworzenie nowego okna. Jest to skrót Command N. Jak widzicie, najważniejszą rzeczą, o której musicie pamiętać, jest to, że na Macu praktycznie nie używamy przycisku Ctrl. Odpowiednikiem przycisku Ctrl z Windowsa jest przycisk Command, czyli to są te dwa przyciski po obu stronach spacji. To tak jest takim śmigiełkiem. To jest na Macu skrót do wszystkich skrótów. Jeżeli spojrzycie sobie na menu, to tu widzicie, że każdy element menu ma swój skrót zaczynający się właśnie od przycisku z klawiszem Command. I to jest ta podstawowa różnica. Ctrl jako klawisz na Macu nie służy praktycznie, albo bardzo rzadko służy do tworzenia skrótów. Jest to po prostu klawisz, który służy do... On jest prawym przyciskiem myszki, dlatego że oryginalne przez bardzo długie lata Apple używało w Macach myszek, które miały tylko jeden przycisk. I dlatego jeżeli chciało się kliknąć prawym przyciskiem, to trzeba było wcisnąć Ctrl i nacisnąć przycisk myszki. Obecnie zwykle używamy touchpadów na laptopach i używamy do tego dwóch palców i kliknięcia z dwoma palcami, ale jeżeli wciśniemy Ctrl i klikniemy, to widzicie, otwiera się menu kontekstowe. I właśnie można to robić również za pomocą przycisku Ctrl. Większość ludzi w obecnych czasach albo konfiguruje sobie odpowiednio Magic Mouse, czyli Apple'owską myszkę, albo używa myszek firm trzecich, jak na przykład Logitech czy Microsoft, a one mają prawy klik, więc ten problem z przyciskiem Ctrl praktycznie nie istnieje, ale jeżeli byście się kiedyś spotkali z takim pojęciem jak Ctrl Click, to już wiecie, że chodzi po prostu o prawy przycisk czyli ten drugi klawisz, bo jak są osoby leworęczne, to wiadomo, że przyciski są zamienione. W każdym razie tak, to przycisk Ctrl służy generalnie jako prawy klik i o tym musicie pamiętać. Dobrze. Jak widzicie, otworzyliśmy nowe okno Findera i mamy tutaj nowe, to jest nasz Finder i mamy tutaj parę przykładowych rysunków, które będą nam służyć do pokazania operacji dyskowych. Kolejnym, takim dość przydatną opcją jest otwarcie nowej karty. Nie nowego okna, ale nowej karty w istniejącym już oknie Findera. Żeby to zrobić, naciskamy Command i T. Widzicie, otworzyła się druga karta tutaj i możemy sobie teraz przełączyć się na przykład na aplikację i mamy dwie karty. Finder umożliwia otwieranie wielu kart. Jeżeli chcemy za pomocą interfejsu otworzyć kolejną, to tutaj mamy plusik i on otwiera kolejną kartę za pomocą myszki. Dobrze, a teraz z takich ważnych rzeczy to jest na przykład tworzenie nowego folderu. Jeżeli chcemy utworzyć nowy katalog, na przykład zrobimy to na biurku. Widzicie, utworzyliśmy nowy katalog bez nazwy i możemy go teraz nazwać.
Teraz powiedzmy, że nie potrzebujemy naszego katalogu i chcielibyśmy go skasować, nie używając ani menu kontekstowego, ani myszki. W tym celu, żeby przenieść coś do kosza, naciskamy Command plus Delete. I teraz musicie pamiętać, że macowe laptopy nie posiadają klawisza Delete, więc chodzi tutaj po prostu o klawisz Backspace. Jak widzieliście ten skrót, to chodzi o ten klawisz, który jest nad Enterem. I od razu, jak widzicie, nasz plik znalazł się w koszu. No i teraz musielibyśmy go opróżnić. To jest kolejna rzecz. Skrót do opróżniania kosza to jest Shift Command Delete. O, i wyskakuje nam prompt, który się pyta, czy na pewno chcemy opróżnić kosz. Naciskamy opróżnij kosz i zostaje on opróżniony. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że jak widzieliście przycisk na naszym w oknach dialogowych, jeżeli jest niebieski, to znaczy, że możemy go potwierdzić Enterem. Po prostu nie musimy najeżdżać myszką, możemy po prostu wcisnąć Enter i ta podświetlona operacja się wykona. Teraz pokażę Wam prostą taką opcję przełączania się na różne rodzaje widoków. W Finderze mamy cztery rodzaje widoków. Będziemy to lepiej widzieć na przykładzie naszego katalogu, gdzie mamy więcej plików. Mamy widok, to są te widoki za pomocą myszki. Mamy widok ikony, widok listy, kolumnowy oraz widok galerii. A skróty klawiaturowe, które nam przełączą ten widok, to jest Command plus kolejne cyfry od 1 do 4. Czyli teraz tak, Command 2 to jest widok listy, Command 3 to jest widok kolumny, a Command 4 to będzie galeria. 1 to jest ikony, 2 to jest lista, 3 to jest kolumny, a 4 to jest galeria. Teraz bardzo ważnym, podstawową opcją do pracy z Finderem jest wyszukiwanie i uruchamianie różnych rzeczy za pomocą klawiatury. Do tego używamy mechanizmu Spotlight, czyli systemowego wyszukiwania. Jest to zarówno wyszukiwanie w Finderze, jak i w internecie, jak i na zewnętrznych dyskach. Po prostu jest to po prostu szukanie w wielu miejscach naraz, dlatego nie jestem w stanie tego określić jako tylko szukanie. To jest dużo różnych opcji. I to jest ta opcja tutaj tej lubki, a skrót to jest Command plus spacja. Naciskamy Command spacja i wyskakuje nam, widzicie, okno wyszukiwania Spotlight. Command plus spacja. No, możemy również użyć Spotlighta do na przykład uruchamiania programów. Jeżeli sobie wpiszemy, powiedzmy, albo zaczniemy pisać nawet Safari, to system nam od razu proponuje otwarcie Safari i otworzyliśmy naszą przeglądarkę. Tak też możemy poruszać się po systemie, w ogóle nie korzystając z myszki. Jednym z najważniejszych skrótów w ogóle na komputerze jest kopiowanie czy to plików, czy to tekstu. I na Macu robimy to, tak jak mówiłem, dokładnie tak samo jak na Windows, tylko zamiast klawisza Ctrl przy skrócie używamy klawisza Command. Czyli pokażę to na przykładzie tego pliku tekstowego. Mamy tutaj słowo przykład i teraz, żeby go skopiować, naciskamy Command C i nasza zawartość zostaje skopiowana do schowka, po czym ustawiamy się na przykład
po kolejnej linii naciskamy Command V, czyli wklej. I mamy teraz, jak widzicie, możemy wklejać kolejne skróty. Jeżeli chcemy, kolejny raz, jeżeli chcemy słowo wyciąć, to podobnie jak na Windows naciskamy Command X, czyli to jest wytnij. I myślę, że to są zwykle najczęściej używany skrót w ogóle. Oczywiście działa to również dla plików. Zobaczcie, jeżeli mamy tutaj na przykład plik zdjęcie, robimy Command C i teraz założymy nowy katalog, żeby dało się to gdzieś wkleić, powiedzmy tutaj w dokumentach. Założymy nowy folder. Wejdziemy do środka i wciśniemy Command V. I nasze zdjęcie zostało skopiowane. Więc jak widzicie, możecie też również używać tego do kopiowania plików. Nie musicie koniecznie używać myszy. Myślę, że to jest przydatne. Kolejnym skrótem, o którym chcę powiedzieć, jest Command F. Jest to możliwość wyszukiwania w systemie plików, nie w internecie, tylko w samym systemie plików. Powiedzmy, że szukamy czegoś, na przykład słowa klawiaturowych. I tutaj w tym pliku tekstowym mamy słowo tutorial o skrótach klawiaturowych. Jak widzicie, to jest w stanie wyszukać wewnątrz pliku również. Działa to, co jest bardzo ważne, również na przykład dla plików PDF. Jeżeli byśmy mieli mapę, gdzie szukalibyśmy słowa na przykład Gdynia, to pomimo tego, że ta nazwa nie występuje w nazwie pliku, to system wyszukiwania bardzo łatwo nam to znajdzie i o ile oczywiście dany plik jest zapisany u nas na dysku. Dobrze. Teraz chciałbym Wam pokazać coś, co jest typowe tylko dla Maca i bardzo dużo osób mi mówiło, że to jest jedna z cech Maca, którego brakuje im na Windowsie i dlatego bardzo lubią Maca. Chodzi mi o Quick Look, czyli sposób na szybki podgląd różnych rodzajów plików. Możemy oczywiście klikać 2 razy na przykład na zdjęcie i wtedy je otworzymy i ono jest otwarte. Tylko że to trwa, zanim program się otworzy. W przypadku podglądu to tego tak nie widać, ale jeżeli byśmy mieli na przykład plik wideo i szukalibyśmy czegoś albo z jakiegoś powodu musielibyśmy przejrzeć ich dużo, to jest szybszy sposób. Na Macu istnieje szybszy sposób na szybkie podglądanie różnych rodzajów plików. Wciskamy po prostu spację. To jest Quick Look. Wszystkie pliki, które nasz system zna, są automatycznie, zobaczcie, ja przechodzę pomiędzy tymi plikami tutaj i nieważne, że są pliki tekstowe, czy zdjęcia, czy pliki wideo, czy PDF-y, czy pliki Office'a, pliki Worda, Excela, różne rodzaje plików, on jest automatycznie w stanie je odtworzyć. To się tyczy też również plików MP3. Jeżeli mamy też pliki jakiegoś innego typu i jeżeli dany program jest zainstalowany w systemie, to automatycznie Mac jest w stanie je też podglądać za pomocą właśnie systemu Quick Look i jest to bardzo, bardzo wygodne. Po prostu zaznaczacie plik, który chcielibyście podejrzeć, naciskacie spację, a kursory góra, dół, lewo, prawo umożliwiają Wam przechodzenie po kolejnych plikach, które jeżeli one są w tym samym katalogu, to automatycznie do nich przechodzicie. Czego na przykład nie możecie zrobić, jeżeli otworzycie aplikację, w tym przypadku podgląd i teraz wcisnę góra, dół, widzicie, nic się nie dzieje. Ja wciskam te klawisze, nic się nie wyświetla. Quick Look właśnie to umożliwia. Dlatego jest to takie bardzo wygodne. Kolejną taką bardzo ważną rzeczą jest na przykład zapisywanie plików.
jeżeli napiszemy sobie jakiś tekst, przykładowy, napisaliśmy cokolwiek i chcemy teraz zapisać. Zwróćcie uwagę, że tutaj na menu widać wszystkie skróty, ale jak zauważyliście, brakuje, jest opcja zachowaj. Moglibyśmy wcisnąć zachowaj i w tym momencie on się zapyta, gdzie zapisać ten plik, mamy nazwę, wszystko jest standardowo. Ale powiedzmy, że mamy dwa pliki podobne do siebie i potrzebujemy drugą wersję tego samego pliku, który się różni tylko niewiele i chcemy po prostu zapisać go pod inną nazwą, ale tej opcji tu nie ma. W tym momencie wystarczy, że wciśnięcie po rozwinięciu menu, wciśnięcie klawisz Alt, zwany też po polsku makowemu półwanną z powodu ikonki, która jest w tym klawiszu. I zobaczycie, że nagle pojawiła się opcja zachowaj jako i w tym momencie możemy zapisać ten sam plik pod inną nazwą. I nie napiszemy sobie naszego pliku. To jest też bardzo ważna rzecz. Myślę, że to są najważniejsze skróty klawiaturowe, których używamy na co dzień. Jest ich oczywiście o wiele więcej, ale nie chciałem tutaj przytłoczyć moich obserwujących. Pamiętajcie, aby polubić ten film i wpisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony skrót. Może napiszecie mi coś, czego ja sam nie znam. To jest ogromny temat, więc takie coś może się zdarzyć. Proszę o subskrypcję mojego kanału i sugestie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmikach. Dzięki. Cześć.